Wyższa Szkoła Logistyki, pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna. Film dydaktyczny opracowany w ramach projektu Wielkopolska musi wiedzieć. Kody kreskowe i ich zastosowanie. Film przygotowany we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania GS1 Polska oraz firmą Kamis SA. Kod kreskowy to jedna z najpopularniejszych technik automatycznej identyfikacji towarów. Znacznie skraca czas potrzebny na przyjęcia i wydania z magazynu, minimalizuje ilość pomyłek. Dzięki łatwości wydruku, dobrze opracowanym standardom i dużej pewności odczytu stał się powszechny w użyciu. Współczesny świat nie mógłby bez niego istnieć. Światło wyemitowane ze źródła, którym jest laser bądź też silna dioda LED, pada na materiał z nadrukowanym kodem kreskowym. Jasne paski odbijają światło, a czarne pochłaniają, a więc tylko jego część ulega odbiciu i wraca do fotokomórki. Tam jest zamieniana na impuls elektryczny, który przez odpowiedni układ scalony zamieniany jest na cyfry bądź znaki. Przykładowy kod EAN13 składa się z 13 cyfr. Wyróżnić można w nim 4 grupy. Kod kraju, obejmujący pierwsze 2 lub 3 cyfry, jest to kod organizacji, w której rejestruje się firma. Kod producenta, składający się z 4, 5, 6 lub 7 cyfr, w zależności od długości kodu kraju i kodu produktu. Kod produktu, o długości zależnej od długości kodu kraju i kodu producenta. Cyfrę kontrolną. Bardzo często informacje, których konsumenci poszukują, są niedostępne na standardowych opakowaniach. Odpowiedzią GS1 na tę potrzebę czasu jest Extended Packaging, tzw. rozszerzone opakowanie. Dzięki skanowaniu kodu kreskowego telefonem komórkowym konsumenci mogą mieć teraz dostęp do niestandardowych treści. Do tej pory kod kreskowy był dla mnie takim elementem koniecznym na opakowaniu i elementem bardzo operacyjnym. Musi się znaleźć na opakowaniu, żeby magazyn znalazł ten produkt, żeby ten produkt trafił do klienta, żeby mógł przejść przez kasę w sieci handlowej, czyli generalnie, żeby konsument mógł ten produkt dostać, kupić. Z marketingowego punktu widzenia kod kreskowy ma dla nas jeszcze kilka bardzo fajnych, bardzo ciekawych zastosowań, ponieważ pozwala nam na bardzo bezpośredni kontakt z konsumentem, możliwość dotarcia do niego z komunikatami, które na opakowaniu nam się nie zmieszczą, albo których na opakowaniu nie możemy zawrzeć, na przykład materiału wideo. Opakowanie w przypadku przypraw szczególnie, ale generalnie przy wszystkich produktach ma swoje ograniczenia, jest jakiejś wielkości i nie mamy możliwości przekazania wszystkiego, co byśmy chcieli. Produkty kulinarne, produkty związane z jedzeniem, tak jak jest w przypadku przypraw, są bardzo ciekawym tematem i konsument poszukuje bardzo wielu informacji na ten temat. Przepisów, wartości odżywczych. Dzięki kodowi kreskowemu, który i tak jest na tym opakowaniu, możemy, posługując się telefonem komórkowym i odpowiednią aplikacją, dotrzeć do konsumenta i przekazać mu wiele dodatkowych informacji. W takiej bardzo podstawowej wersji są to informacje związane z przepisem, dostępnością produktu, informacjami o tym produkcie, ale też coraz bardziej szczegółowe informacje, dane odżywcze czy chociażby alergeny. Przy projektowaniu opakowania każdego nowego produktu musimy oczywiście wziąć pod uwagę umieszczenie tam kodu kreskowego. Jest to dosyć skrupulatnie określone, jakiej wielkości ma mieć ten kod kreskowy, jak on ma wyglądać, gdzie on powinien być umieszczony, co jest bardzo istotne z punktu widzenia skanowania potem tego produktu na kasie. Taki kod kreskowy jest u nas nadawany przez system, przez osobę do tego upoważnioną. Jest nadawany raz na praktycznie cały cykl życia produktu.
dopóki ten produkt jest w obrocie, jest do niego przypisany jeden kod kreskowy, czyli ten produkt jest w pełni identyfikowalny po tym kodzie, no a my możemy pod ten kod w naszym systemie wpisać sobie wszelkie dane logistyczne, wszelkie informacje niezmienne o tym produkcie. W latach 70. XX wieku rozpoczęto pracę nad stworzeniem i wdrożeniem globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich sektorach na całym świecie. Standaryzacją zajmuje się obecnie GS1, dawniej EAN International. Całość standardów wypracowanych przez organizację nosi wspólną nazwę System GS1. System GS1 to zbiór wielobranżowych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych, które są wykorzystywane w łańcuchu dostaw celem usprawnienia operacji logistycznych. Na system GS1 składają się unikalne identyfikatory, elektroniczne komunikaty zastępujące dokumenty handlowe, jak również zasady współdzielenia informacji w łańcuchu dostaw. Razem z GS1 przygotowujemy aplikację, która właśnie pozwoli poprzez skanowanie kodu kreskowego dostarczyć konsumentowi informacji i tutaj tak naprawdę nie ma ograniczeń, to znaczy możemy wrzucić tyle informacji, ile uważamy, że jest warto, tyle ile mamy ciekawych informacji dla konsumenta, ponieważ kod kreskowy jest swego rodzaju pomostem, czy kod kreskowy i aplikacja są swego rodzaju pomostem między nami a konsumentem.